W 2023 roku prawnik z Nowego Jorku stanął przed sądem za cytowanie wyroków, które nigdy nie zapadły. Skąd je wziął? Z czata GPT. Kosztowało go to karę finansową i zniszczoną reputację. No i ten przypadek nie jest wcale odosobniony. Jeżeli używasz AI w pracy, czy to czata GPT, Claude'a, Gemini, czy jeszcze innych narzędzi, być może już teraz nieświadomie narażasz siebie albo swoją firmę na poważne konsekwencje. Narzędzia AI to nie tylko ułatwienie pracy, to także pułapki, które mogą cię kosztować nawet stanowisko. Ale spokojnie, nie nagrałem tego filmu, aby cię tylko straszyć. Pokażę ci nie tylko najczęstsze zagrożenia, ale przede wszystkim konkretne, proste do wdrożenia metody na nich unikanie. Mam też autorską metodę oceny ryzyka, która pozwoli ci świadomie balansować między bezpieczeństwem a efektywnością. Dowiesz się m.in. jak można niechcący udostępnić firmowe dane, kiedy grozi ci pozew za korzystanie z wygenerowania grafik. Dlaczego pracownicy Microsoftu płacą za czata GPT z własnej kieszeni, mimo że sami rozwijają przecież konkurencyjnego Copilota? Co fascynujące, odkryjesz nieoczywiste połączenia między bezpieczeństwem AI a innymi dziedzinami, które kompletnie zmienią twoje podejście do tych narzędzi. Przejdziemy przez 6 kluczowych obszarów ryzyka. Każdy zilustruje autentycznymi przykładami wpadek, a następnie pokażę ci praktyczną metodę oceny i zarządzania ryzykiem w codziennej pracy. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Od prawie 20 lat pracuję w korporacjach szczególnie wyczulonych na obszar ochrony danych. Logistyka, banki, komunikacja. Od ponad 3 lat jestem konsultantem, głównie w branży finansowej. Przez ostatnie 2 lata przeprowadziłem dziesiątki szkoleń na temat AI, więc generalnie mam nieco pojęcia o zagrożeniach, które sami na siebie ściągamy. To, co wprowadzasz do czata GPT, może trafić do znacznie większej liczby osób niż myślisz. A nawet jeśli samo narzędzie jest bezpieczne, to co z drogą, którą dane do niego trafiają? Jak ryzykowne może być takie połączenie? Pokażę ci to na przykładzie programistów Samsunga. Korzystając z popularnych narzędzi AI, często zakładamy, że nasza konwersacja jest prywatna, między nami a modelem. Rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. W zasadzie nie tylko same modele mogą uczyć się na naszych danych i udostępniać je innym użytkownikom, ale cały łańcuch narzędzi pośredniczących stwarza dodatkowe ryzyko wycieku. Internet jest pełen różnych aplikacji, które korzystają z takiego czy innego czata. Same te aplikacje mają wielu różnych producentów. Czy ich znasz? Wydaje mi się, że większość z nas nie ma pojęcia, co robią te firmy, jacy ludzie za nimi stoją i co robią z naszymi danymi, zanim trafią one do tego konkretnego, docelowego modelu AI. Wyciek danych przy pracy z AI-em może przybierać kilka różnych form. Przede wszystkim twoje dane mogą zasilić bazę treningową do modelu i mogą być wykorzystywane do generowania odpowiedzi dla innych użytkowników. Narzędzia pośredniczące czy aplikacje, dodatki mogą też przechowywać twoje zapytania i odpowiedzi do własnych baz danych. Kolejną rzeczą są darmowe wersje popularnych modeli. Często wprost wskazują w regulaminach, że używają wprowadzonych danych do dalszego szkolenia. Tak, jeżeli przerabiałeś swoje zdjęcia na śmieszne obrazki z czatem GPT, to oni po prostu budowali w ten sposób sobie swoją nową, darmową bazę do szkolenia kolejnych modeli. W 2023 roku Samsung musiał wprowadzić całkowity zakaz korzystania z czata GPT po tym, jak inżynierowie tej firmy wkleili do niego poufny kod źródłowy i fragmenty z wewnętrznych spotkań. Wystarczyło kilka przypadków, by w Samsungu uznali, że to ryzyko jest zbyt wysokie. Co ciekawe, dotyczy to także mediów społecznościowych i naszych prywatnych danych. Meta ogłosiła niedawno, że zaczyna wykorzystywać posty, grupy, treści użytkowników Facebooka, Instagrama do szkolenia swoich własnych modeli AI. Wycofać się można poprzez specjalny formularz, ale wielu użytkowników nawet nie wie, że jest taka możliwość. Zastanówmy się razem, jak możemy się przed tym zabezpieczyć. Zawsze sprawdzaj warunki korzystania z usługi. Modele takie jak Claude oferują gwarancję nieprzetwarzania danych, podczas gdy darmowy ChatGPT otwarcie przyznaje, że uczy się na tym, co do niego wprowadzamy. Po drugie, używaj technik anonimizacji danych. Zmieniaj nazwy firm, osób, konkretne kwoty czy dane liczbowe na własne znaczniki, które później możesz łatwo przywrócić. Przydaje się funkcja znajdź i zamień wszystko, dostępna w każdym programie. Przygotuj sobie tylko tabelkę do rozkodowania później tych przetworzonych już treści. Do szczególnie wrażliwych danych rozważ wdrożenie wewnętrznej instancji modelu AI lub korzystaj z modeli uruchamianych lokalnie, na komputerze. Sprawdź też, czy twoja firma ma politykę dotyczącą używania AI. Być może istnieją już zatwierdzone narzędzia, które zostały zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Ja osobiście korzystam z Claude'a, bo jego twórca, firma Anthropic, ma w miarę jawne zasady dotyczące danych użytkowników, podoba mi się ich etyczne podejście, oczywiście jak na giganta w tej branży. Nadal uważam, że jest to sporo lepsze niż to, co oferuje ChatGPT i OpenAI.
Średnio ważne dokumenty firmowe anonimizuje, a bardzo ważnych w ogóle nie dodaje do AI. Jedynie rozmawiam z nim o metodach analizy danych czy tych konkretnych przypadków, ogólnie zarysowując sytuację. Problem wycieku danych z AI przypomina wyzwania bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Najsłabszym ogniwem rzadko jest główny dostawca, w tym przypadku będzie to model AI, a raczej jedna z wielu mniejszych firm pośredniczących po drodze. Ta sama zasada, która sprawia, że firmy audytują swoich podwykonawców, powinna nas skłaniać do weryfikowania całej ścieżki naszych danych w ekosystemie czy w procesie. Nawet jeśli uda Ci się zabezpieczyć dane przed wyciekiem, wciąż możesz nieświadomie wpaść w inną pułapkę, związaną z prawami autorskimi i licencjami. To problem, który dotyka nie tylko korzystających z AI, ale także całe firmy świadczące usługi i tu wchodzimy na prawdziwe pole minowe. Wszyscy lubimy czasem wygenerować sobie grafikę, czy to jako kartkę dla mamy, czy ilustrację do slajdów prezentacji. Czy wiesz, że może to być podstawą pozwu i to nie tylko do twórców modelu, ale bezpośrednio do Ciebie lub do Twojej firmy? Taka sytuacja jest prawnie możliwa i im więcej ludzi zobaczy tę grafikę, tym bardziej staje się prawdopodobna. Modele AI są szkolone na ogromnych zbiorach danych, które często, niestety, zawierają materiały chronione prawem autorskim. Co więcej, same modele mają różne licencje, które określają, w jaki sposób możesz korzystać z wygenerowanych treści. W mojej ocenie nieznajomość tych ograniczeń to jak chodzenie po polu minowym. Nigdy nie wiesz, czy efekty pracy, które otrzymujesz, to nie jest faktycznie skradziony element czyjegoś dzieła. Problemy prawne w kontaktach z AI czy z modelami AI obejmują korzystanie z modeli, których licencje nie pozwalają na użycie komercyjne. Po drugie, wykorzystywanie treści wygenerowanych przez modele szkolone na danych, które zostały pozyskane po prostu nielegalnie. Trzeci problem to zasadniczo niejasny status własności w ogóle treści intelektualnych stworzonych przez AI. W 2023 roku wyciekła lista 16 000 artystów, których prace zostały użyte bez zgody do trenowania słynnego skądinąd Midjourney. Artyści złożyli pozew, ale co istotne, ryzyko prawne dotyka nie tylko twórców tego modelu, ale potencjalnie każdego, kto komercyjnie wykorzysta obrazy generowane przez ten model. Podobnie Getty Images pozwało Stability AI, to są ci, którzy stworzyli słynny model do generowania Graphic Stable Diffusion, za wykorzystanie milionów chronionych prawem autorskim zdjęć bez żadnej licencji. To, co jest w tej sytuacji najciekawsze, firmy korzystające z tych modeli do celów komercyjnych mogą nieświadomie narażać się na odpowiedzialność. No i teraz jak ta wiedza przekłada się na jakąś praktykę? Przyjrzyjmy się, jak możemy się zabezpieczyć przed tymi zagrożeniami. Po pierwsze, sprawdzaj licencje modeli przed wykorzystaniem efektów ich pracy. Po drugie, staraj się współpracować z renomowanymi dostawcami AI, takimi, którzy mają przejrzystą politykę dotyczącą danych treningowych. A w ogóle, to po trzecie, najlepiej dla treści komercyjnych wybieraj modele w ogóle z jasnymi licencjami, które gwarantują legalność wygenerowanych materiałów i taki jest na przykład Firefly od Adobe'ego. Po czwarte, zawsze dodawaj własny wkład twórczy do tego, co generuje Ci AI. To zwiększa Twoją ochronę prawną i dodatkowo na pewno poprawia jakość materiałów, więc ten wkład własny jest niezwykle istotny. Zachowuj też dokumentację procesu tworzenia, w tym zapytania do AI, daty, wersje modeli, z którymi pracujesz. Ja generalnie pracuję na modelach, których licencje znam i rozumiem, całej reszty staram się w ogóle nie używać. Do tego na szczęście mam mało do czynienia z grafikami, w których ten problem głównie występuje, gdyż w te klocki jestem po prostu słaby i jak robię takie rzeczy, to są po prostu jakieś produkty wewnętrzne albo dla znajomych. Sytuacja z modelami AI przypomina w ogóle historię sampli muzycznych z lat 90., kiedy artyści hip-hopowi zaczęli być pozywani za wykorzystanie fragmentów cudzych utworów. Tak jak wtedy ukształtowała się cała ta logika dozwolonego użytku dla sampli, tak teraz powstaje nowy rynek weryfikacji i zabezpieczania praw do treści generowanych przez AI. W obu tych przypadkach kreatywność wyprzedziła prawo, a następnie prawo musiało nadążyć za technologią. No i wydaje się, że ustawodawcy robią wszystko, może nie za szybko, żeby ten problem wyeliminować. Nawet jeśli Twoje dane są bezpieczne, a model ma odpowiednią licencję, pojawia się kolejne ryzyko – złamanie wewnętrznych procedur firmowych. Zastanówmy się razem, czy czasem to właśnie nasze zachowanie, tudzież innych pracowników, a nie same narzędzia stanowią największe zagrożenie. Czy wiesz, że aż
75% pracowników działu Copilot w Microsoftie płaci z własnej kieszeni za dostęp do czata GPT, mimo że sami rozwijają w zasadzie konkurencyjne narzędzia. Ten problem jest powszechny i wydaje mi się, że on nie istnieje tylko w Microsoftie. Pracownicy korzystają z nieautoryzowanych narzędzi, także AI, bo po prostu są lepsze albo wygodniejsze. Omijanie reguł bezpieczeństwa i polityk dotyczących używania AI jest jednym z najczęstszych zagrożeń. Co fascynujące, dzieje się to nawet w firmach, które same tworzą rozwiązania tego typu. Pracownicy nieświadomie narażają organizację na wyciek danych, problemy prawne, niezgodność regulacyjną. Wszystko w imię, w zasadzie chyba większej efektywności albo lenistwa. Problem ten obejmuje po pierwsze używanie prywatnych kont w publicznych modelach do zadań związanych z pracą i to wydaje mi się najczęstsze ryzyko. Mamy tutaj także wrzucanie firmowych danych do niezweryfikowanych aplikacji bazujących na rozwiązaniach AI, instalowanie niezatwierdzonych wtyczek czy rozszerzeń w środowisku firmowym, albo wprost omijanie procedur bezpieczeństwa dla wygody i szybszej realizacji zadań. W maju tego roku ujawniono, że pracownicy właśnie Microsoftu powszechnie kupują te prywatne subskrypcje i to jest bardzo wymowny przykład, że nawet osoby zaangażowane w tworzenie narzędzi AI uznają, że konkurencyjne rozwiązania mogą być bardziej przydatne. Pojawia się pytanie, ile w zasadzie poufnych informacji z Microsoftu trafiło na serwery OpenAI i zostało tam przetworzone. Skoro już znamy te zagrożenia, nauczmy się je omijać. Zamiast po prostu zakazać używania AI, co i tak w zasadzie nie zadziała, spróbujmy znaleźć bardziej praktyczne podejście. Po pierwsze, zapoznaj się z polityką swojej firmy. Sprawdź, jak można z tych narzędzi korzystać, a jeśli tej polityki nie ma, to może zaproponuj jej stworzenie, przy okazji zapunktujesz. Korzystaj z technik anonimizacji danych, zwłaszcza jeżeli używasz niezatwierdzonych narzędzi. Zmień nazwy firm, osób i konkretne wartości na własne znaczniki lub markery. Trzecim punktem jest poproszenie o stworzenie katalogu zaaprobowanych narzędzi, w tym AI, z jasnym zakresem dozwolonego użycia. Po czwarte, zaproponuj prostą ścieżkę akceptacji dla zupełnie nowych narzędzi, aby zmniejszyć pokusę omijania procedur. I mam na myśli nie tylko u Ciebie, ale też u tych, którzy się w ogóle nie odzywają, a z tych narzędzi korzystają po prostu po cichu. Po piąte, regularnie aktualizuj wiedzę na temat narzędzi firmowych. One się rozwijają. W końcu będą mogły zastąpić te rozwiązania, których używasz na zewnątrz. W mojej pracy na szczęście mamy listę narzędzi dopuszczonych, ale mamy też, i to jeszcze większe szczęście, zgodę na eksperymenty, przy czym zakres danych w obu przypadkach, którym się możemy posługiwać, jest zupełnie inny. Z nowymi rzeczami najpierw eksperymentujemy zupełnie bez treści biznesowych, a przed wdrożeniem w firmie czytamy licencje, czytamy ze zrozumieniem. Warto uczestniczyć w takich procesach, bo może naprawdę się dużo nauczyć. Generalnie cała ta sytuacja przypomina zjawisko znane jako Shadow IT, gdzie pracownicy zaczynają korzystać z niezatwierdzonych aplikacji, z niezatwierdzonych usług, na przykład w chmurze, tworząc w zasadzie równoległą strukturę IT poza jakąkolwiek kontrolą firmy. Podobnie jak w przypadku Shadow IT, rozwiązaniem nie jest całkowity zakaz, ale raczej stworzenie elastycznych protokołów, które zaspokajają potrzeby pracowników, jednocześnie zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dobra, lećmy dalej. Przypuśćmy, że wszystko robisz zgodnie z procedurami, używasz zatwierdzonych narzędzi, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa. To wciąż nie chroni cię przed fundamentalnym problemem AI, którym jest po prostu skłonność do bardzo przekonującego kłamania. Przejdźmy do kwestii halucynacji i dezinformacji. Wyobraź sobie, że prezentujesz zarządowi raport, w którym cytujesz badanie z Uniwersytetu Harvarda. Brzmi wiarygodnie, wygląda profesjonalnie, tylko że takiego badania nigdy nie było. Twój asystent AI po prostu je wymyślił, a ty tego nie sprawdziłeś. Teraz stoisz przed zarządem, który właśnie cię na tym przyłapał, no i możesz tylko pomyśleć, że kurde, słabo wyszło. Modele językowe AI, mimo swojej imponującej zdolności do generowania spójnych i przekonujących tekstów, mają fundamentalną wadę – skłonność do halucynacji, czyli generowania nieprawdziwych informacji z przekonującą pewnością siebie. Bezkrytyczne przyjmowanie tych informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno zawodowych, jak i prawnych. Halucynacje AI to przypadki, w których model generuje nieprawdziwe informacje, które wydają się być wiarygodne. Mogą to być na przykład zmyślone dane, statystyki, badania naukowe, mogą to być nieistniejące źródła, cytaty czy publikacje. Podaje także fikcyjne przykłady firm czy przypadków biznesowych. Podaje błędne informacje techniczne, prawne czy finansowe. W skrócie, kłamie. Najbardziej znany przykład to wspomniany przeze mnie na samym początku przypadek prawnika Stevena Schwarza.
który, zachęcony zresztą przez swoje dzieci, w 23 roku przedłożył do sądu dokument prawny, który zawierał fikcyjne wyroki sądowe wygenerowane przez czata GPT. Sędzia nałożył na niego i jego kancelarię karę finansową za brak weryfikacji informacji. Co najciekawsze, podobne przypadki zdarzają się też polskim dziennikarzom. Niedawno głośnym echem odbił się przypadek Krzysztofa Stanowskiego, który zadawał pytania generowane przez czat GPT Szymonowi Hołowni. Jest Nushi. Nie? Bujar Nushi. Prezydentem? O ile mnie nie oszukał internet. To kiedy on się zmienił? Zaraz sprawdzimy. To proszę zobaczyć, jak się nazywał jego poprzednik. A nie, chyba mnie, wie pan co, sztuczna inteligencja wkręciła, dobra. Ale jest tu prawdziwa, siedzi przed panem. No to niesamowite, pan jest lepszy od czata GPT. Pan zobaczy, jak mnie wkręciło, no. Brak weryfikacji odpowiedzi przez redaktora Stanowskiego był bardzo niezręczny i myślę, że zarówno dla niego, jak i dla oglądających. To pokazuje, jak łatwo można dać się zwieść przekonującej pewności siebie modeli AI. A teraz mam dla Ciebie kilka praktycznych sposobów na uniknięcie pułapki halucynacji. Po pierwsze, stosuj zasadę weryfikacji kluczowych danych, kluczowych faktów. I to najlepiej z niezależnych źródeł. Ja jako boomers używam nadal po prostu Google. Po drugie, traktuj odpowiedzi AI jako punkt wyjścia, nie jako gotowy produkt końcowy. Po trzecie, bądź szczególnie ostrożny przy danych liczbowych, datach, nazwach własnych, cytatach. To jest jakby potencjał na zwiększenie tej perspektywy na halucynację, a w krytycznych przypadkach, i to jest czwarty punkt, w ogóle nie zostawiaj decyzji AI. Sam ją podejmij, a najlepiej pozbądź się w ogóle w całości wątpliwych fragmentów pracy. Jeżeli czegoś nie jesteś w stanie sprawdzić, po prostu to usuń. Piąta moja rada to rozpoznanie typowych oznak halucynacji. I modele halucynują, ale wtedy odznaczają się szczególną, wielką, nadmierną pewnością siebie, podając szczegółowe informacje, bardzo szczegółowe, albo przykłady bardzo dopasowane do tego, czego szukasz. Ja w swojej praktyce jestem już wyczulony. Po pierwsze, zawsze niepokoi mnie właśnie ten idealny przykład czy liczba, a po drugie, jeśli to informacje, których potrzebuję do raportu czy do slajdów, to zawsze je sprawdzam. Ten problem przypomina zjawisko znane w psychologii jako efekt Dunninga-Krugera. Im mniej wiemy o danym temacie, tym bardziej czujemy się ekspertami, którymi oczywiście nie jesteśmy. Przy okazji, oczywiście trudniej jest nam wykryć błędy w informacjach na temat danych. Dlatego halucynacje AI są najbardziej niebezpieczne właśnie wtedy, gdy korzystamy z asystenta w dziedzinach, na którym sami się w ogóle nie znamy. A skoro już mówimy o ograniczeniach poznawczych, pojawia się pytanie, czy stałe korzystanie z AI nie prowadzi do stopniowej atrofii naszych własnych umiejętności. Idąc dalej, jest to kolejne zagrożenie, które często umyka naszej uwadze, a może mieć wielkie konsekwencje dla naszej kariery. Co by się stało, gdyby pewnego dnia wszystkie narzędzia AI nagle przestały działać? Czy wciąż byśmy jako ludzie potrafili wykonywać naszą pracę tak efektywnie jak kiedyś? A może niektóre umiejętności, które kiedyś mieliśmy, po prostu by zniknęły z powodu braku ćwiczeń? Przecież wiadomo, że mięsień nieużywany zanika i z umiejętnościami jest dokładnie tak samo. W miarę jak coraz bardziej polegamy na AI, do wykonywania zadań analitycznych, do pisania, do badania, do podejmowania decyzji, istnieje ryzyko, że nasze własne umiejętności w tych obszarach zaczną zanikać. To zjawisko podobne do atrofii mięśni przy braku ćwiczeń i ono może mieć długoterminowy wpływ na naszą wartość jako pracownika na rynku pracy. I teraz tak, degradacje umiejętności w kontekście korzystania z AI obejmują na przykład osłabienie zdolności krytycznego myślenia i oceny informacji, utratę umiejętności samodzielnego formułowania złożonych tekstów czy analiz, obejmuje też zmniejszoną zdolność rozwiązywania problemów, bez tego wsparcia technicznego, uzależnienie od podpowiedzi i gotowych rozwiązań dostarczanych przez AI. W 2023 roku McKinsey opublikował raport opisując przypadek całego działu HR w dużej firmie technologicznej, gdzie po wdrożeniu narzędzi AI do tej pierwszej selekcji kandydatów rekruterzy wykazali znaczący spadek umiejętności analitycznych. Po roku korzystania z AI mieli trudności z samodzielną oceną CV, bez wsparcia algorytmu, a ich decyzje rekrutacyjne stały się mniej trafne, gdy system był czasowo niedostępny. Jak podkreśla Gosia Fraser w swoim artykule o wpływie AI na nasze zdolności poznawcze, uczniowie regularnie korzystający z AI wykazują tendencję do prostszych, bardziej schematycznych form myślenia. Ich prace pisemne stają się bardziej ustandaryzowane, a interpretacje złożonych tematów bardziej banalne i powierzchowne. To jest ryzyko, które grozi też nam.
No i teraz spójrzmy na kilka praktycznych strategii, które pomogą nam zachować nasze umiejętności, mimo tego, że korzystamy z tego całego AI. Po pierwsze, ustal jasne granice, które zadania delegować do AI, a które wykonywać samodzielnie dla utrzymania kluczowych umiejętności. Stosuj AI jako narzędzie wspomagające, nie zastępujące myślenie. Najpierw sam pomyśl, spróbuj rozwiązać problem, a dopiero potem porównaj Twoje rozwiązanie z sugestią Twojego asystenta. Regularnie też ćwicz umiejętności typowo analogowe, pisanie, analizę danych czy badanie, ale bez wsparcia technologii. Znajdź też balans między efektywnością a rozwojem. Niektóre zadania trzeba zrobić szybko, ale przy niektórych nie musimy się spieszyć i warto poświęcić chwilę więcej czasu na to, żeby wykonać to zadanie bardziej samodzielnie. I na koniec konsultuj produkty, które Ci AI wypracowuje z prawdziwymi ludźmi, czy to w pracy, czy po prostu ze znajomymi. Zdziwisz się, jakie oni znajdą słabe punkty w tym, co Tobie wydaje się już całkiem w porządku dokumentem czy wynikiem pracy. W moim przypadku bardzo dobrze działa wprowadzanie w promptach szerokiego kontekstu i własnych propozycji rozwiązań oraz używanie w asystentach AI ich zdolności do krytycznego myślenia, a nie tylko chwalenia tych moich wspaniałych idei, które tam wrzucam. Mam też to szczęście, że pracuję w zespole i najpierw wytwarzamy propozycje rozwiązań bardziej klasycznymi metodami, czy to burzą mózgów, czy procesem design thinking. Ten problem przypomina też taki paradoks, który jest znany z lotnictwa i dotyczy automatyzacji. Im bardziej zaawansowane są autopiloty, tym mniej praktyki mają piloci w ręcznym sterowaniu, co może prowadzić do poważnych problemów w sytuacjach awaryjnych. Dlatego linie lotnicze wymagają od pilotów regularnego latania w trybie manualnym. Podobnie my też powinniśmy regularnie ćwiczyć nasze umiejętności bez wsparcia ze strony AI. Omówiliśmy już problem degradacji umiejętności, ale istnieją jeszcze dwa kluczowe obszary ryzyka, które mogą wpływać na Twoje wykorzystywanie AI w pracy. Są to kwestie regulacyjne i ciągłość biznesowa. Te aspekty często umykają naszej uwadze, a mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Co by się stało, gdyby dzisiaj kluczowe narzędzie AI, o które są oparte istotne procesy biznesowe, zostało wyłączone z powodu, nowych regulacji albo awarii? Jak wiele procesów przestałoby działać? Albo co byś zrobił, gdyby klient poprosił o wyjaśnienie, dlaczego AI podjęło taką, a nie inną decyzję w jego sprawie? Uzależnienie krytycznych procesów biznesowych od zewnętrznych dostawców AI tworzy poważne ryzyko operacyjne. Coraz więcej branż podlega regulacjom wymagającym przejrzystości i wytłumaczalności algorytmicznych decyzji, zwłaszcza tych, które wpływają na klientów. W zasadzie te dwa obszary mogą znacząco wpłynąć na możliwość korzystania z AI w wielu zastosowaniach biznesowych. Problemy regulacyjne i ciągłość biznesowa obejmują np. zgodność z przepisami branżowymi, z ogólnymi regulacjami dotyczącymi AI, np. RODO czy specyficzne przepisy sektorowe. Dotyczy to też wytłumaczalności decyzji podejmowanych przy wsparciu AI, a także uzależnienia krytycznych procesów od dostawców zewnętrznych. Powodem zwiększonego ryzyka może być też brak planów awaryjnych na wypadek niedostępności usług AI. Według polskiego prawa bankowego decyzje kredytowe muszą być jasne i klarowne. Bank powinien umieć przedstawić, z jakich powodów podjął decyzję, np. odmowną. W przypadku modeli AI, szczególnie dużych modeli językowych, LLM-ów, często niemożliwe jest odtworzenie całej dokładnej ścieżki myślenia systemu, co stawia pod znakiem zapytania ich w ogóle zastosowanie w takich procesach. Podobnie we Włoszech Urząd Ochrony Danych Osobowych tymczasowo zablokował korzystanie z czata GPT w roku 2023, wskazując na potencjalne naruszenia RODO. Firmy, które wdrożyły to narzędzie jako część swojej obsługi klienta, np. w jakimś czacie, nie miały odpowiednich zabezpieczeń, one zostały nagle pozbawione kluczowego elementu w swoich procesach, no bo ten czat przestał być funkcjonalny. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem regulacyjnym i zapewnić ciągłość biznesową, rozważ takie rozwiązania jak: przeprowadzaj ocenę wpływu na ochronę danych przed wdrożeniem systemów AI w procesach, które są krytyczne. Opracuj plany awaryjne na wypadek niedostępności systemów czy modeli AI, tak w zasadzie jak w przypadku każdego innego krytycznego systemu IT. Dywersyfikuj dostawców rozwiązań AI dla kluczowych procesów. To nie może być tak, że wszędzie jest zapięte API od OpenAI. Czwartym punktem na mojej liście jest zapewnienie, że kluczowe decyzje, które są podejmowane przez AI, mogą być wyjaśnialne i uzasadnialne. No i piąty punkt z mojej listy to zachęcam Cię do regularnego testowania scenariuszy odzyskiwania danych po awarii. Jeżeli one nawet istnieją, to sprawdź, czy uwzględniają systemy
systemy AI. Ostatnim punktem jest moja wielka zachęta do tego, żeby monitorować zmiany w przepisach, które dotyczą sztucznej inteligencji, bo tam wszystko się szybko zmienia i równie szybko musimy się dostosowywać do tych wymogów, które się pojawiają. Ta sytuacja przypomina wyzwania, które firmy napotykały podczas wdrażania cloud computingu jakieś 10-15 lat temu. Podobnie jak wtedy, firmy muszą znaleźć dzisiaj równowagę między innowacją a bezpieczeństwem, między elastycznością a compliance, między efektywnością a autonomią. Historia pokazuje, że firmy, które wypracowały hybrydowe podejście i solidne plany awaryjne, poradziły sobie później w długim terminie najlepiej. Omówiliśmy już 6 kluczowych zagrożeń związanych z używaniem AI w pracy. Ale co z tego wszystkiego wynika? Jak to wszystko połączyć w praktyczny system, który pozwoli nam korzystać z tych narzędzi bezpiecznie, ale bez nadmiernej paranoi? No i teraz najciekawsza część. Przedstawię Ci moją metodę oceny ryzyka, która pomoże Ci dopasować poziom ostrożności do konkretnej sytuacji. Co łączy wszystkie wcześniej omówione zagrożenia? To, że ich waga drastycznie różni się w zależności od kontekstu. Zastanówmy się. Inne środki bezpieczeństwa stosujesz, kiedy generujesz mema na prywatny czat z kolegami, a inne przygotowując raport finansowy dla klienta giełdowego. Podejście zero-jedynkowe do bezpieczeństwa AI jest niepraktyczne. Całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi pozbawia nas ogromnych korzyści, ale ignorowanie zagrożeń z kolei naraża nas na poważne konsekwencje. To, co jest naprawdę fajne w systemowym podejściu, to możliwość dopasowania poziomu ostrożności do rzeczywistego ryzyka w każdej sytuacji. Tak, jak robią to profesjonaliści w innych dziedzinach. Ja stosuję proste zasady wykorzystywania AI. Zrobiłem sobie czytelny framework, czyli reguły gry, albo jeszcze bardziej trafnie metodę, do oceny ryzyka i dzięki temu mogę łatwo określać poziom rygoru bezpieczeństwa wymaganego w danej sytuacji, czy jest niski, czy jest średni, czy jest wysoki. Mogę ocenić konkretne zagrożenia, które mogą wystąpić w danym przypadku użycia, no i mogę też dobrać odpowiednie, adekwatne środki bezpieczeństwa, które moja metoda w zasadzie sama proponuje. Oto jak działa ta metoda w praktyce. Uznaję za niski rygor wszystkie projekty osobiste, te, które są wewnętrznymi prototypami, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Na przykład obrazki dla znajomych, czy prezentacje dla członków mojego zespołu. Dopuszczam wtedy użycie ogólnodostępnych modeli AI, weryfikuję informacje, jeżeli uważam, że jest to konieczne, no i oczywiście nie wrzucam nigdzie danych osobowych. Średni rygor to są już prezentacje wewnętrzne na poziomie firmy, czy nawet robocze analizy w ramach mojej pracy. No i tu zalecam korzystanie wyłącznie z zatwierdzonych narzędzi AI, weryfikację wszystkich faktów z minimum 2 źródeł i to z pełnym zrozumieniem tych źródeł. Liczę tutaj też pełną anonimizację danych osobowych i danych wrażliwych i zalecam przegląd materiałów przez drugą osobę, jeżeli te materiały były generowane z użyciem AI. No i trzeci rygor to jest wysoki rygor i tutaj wliczam materiały dla klientów i pełne spektrum bezpieczeństwa, w tym użycie wyłącznie modeli AI z gwarancjami bezpieczeństwa, wielopoziomową weryfikację danych, pełną anonimizację, formalny proces zatwierdzania z udziałem innych ekspertów, no i jakieś dokumentowanie procesu tworzenia i weryfikacji tych materiałów. Ta metoda przypomina podejście stosowane w medycynie, czyli zasadę proporcjonalności środków do ryzyka. Nie stosuje się tych samych procedur bezpieczeństwa przy podaniu aspiryny i przy operacji serca. Podobnie nie potrzebujesz tych samych zabezpieczeń przy generowaniu memów, jak w przypadku na przykład sporządzania umów. Bezpieczne korzystanie z AI w pracy to w istocie jest sztuka równoważenia wielu czynników: ochrony danych, zgodności prawnej, rzetelności informacji i rozwoju własnych umiejętności. Wszystkie te elementy łączą się w spójny system, który pozwala czerpać korzyści z AI przy minimalizacji ryzyka. Zamiast postrzegać AI jako zagrożenie lub cudowne rozwiązanie wszystkich problemów, warto przyjąć bardziej zniuansowane podejście, traktując te narzędzia jako potężnych asystentów, którzy wymagają jeszcze nadzoru i współpracy z człowiekiem. To nie jest walka człowiek versus maszyna, ale nowy model współpracy, który wymaga od nas nowych kompetencji i trochę większej świadomości. Stosując omówioną metodę, możesz bezpieczniej korzystać z dobrodziejstw AI, a jednocześnie chronić siebie i swoją firmę przed potencjalnymi zagrożeniami. To pozwala zachować konkurencyjność i efektywność bez niepotrzebnego ryzyka. A gdybyś mógł łatwo, szybko sprawdzić, czy zastosowanie AI jest bezpieczne w Twoim konkretnym przypadku, obok widzisz moją interaktywną aplikację do oceny ryzyka AI, która jest dostępna za darmo. To proste narzędzie, które szybko podpowiada, jaki poziom ryzyka mamy oraz jak zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Kliknij link w opisie, aby zyskać darmowy dostęp do tej aplikacji.
Jeżeli ten film był pomocny, daj lajka i zasubskrybuj kanał. Na sam koniec powiem, że podobnymi tematami zajmuję się zawodowo. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tworzeniu regulacji lub edukacji pracowników, śmiało się możesz do mnie odezwać. Dziękuję i do zobaczenia. To było wydanie zbiorcze, a ja się nazywam Maciej Dzierżek.